By the way, musieli to tłumaczyć, bo został im zarzucony. Zanim zacznę ten film, chciałabym zwrócić Waszą uwagę na trwające charytatywne zbiórki pieniędzy na pomoc ofiarom w strefie Gazy. Kryzys humanitarny sięga drastycznych rozmiarów, ale też nieustannie się pogłębia. Ofiarom brakuje nawet najbardziej podstawowych środków do życia, takich jak woda, jedzenie czy leki, co tylko pogarsza sytuację, ale w ogromnym stopniu utrudnia także lekarzom pomaganie rannym, chorym i cierpiącym. Każda, nawet symboliczna kwota wpłacona na zweryfikowaną zbiórkę pieniędzy na pomoc ofiarom ma ogromne znaczenie. Zachęcam Was do rozważenia wsparcia wiarygodnych fundacji, a linki do zaufanych zbiórek znajdziecie w opisie tego filmu. Hej wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj Serbia i serbska piosenka na tegoroczną Eurowizję. Będzie reakcja, będzie opinia, analiza, a także podsumowanie tegorocznego PZE, czyli serbskich preselekcji. No i słuchajcie, zanim zaczniemy, szybko kwestie organizacyjne, głównie dotyczące tego filmu. Przede wszystkim wiem, że są piosenki, które były wybrane wcześniej niż piosenka serbska i pewnie zastanawiacie się, dlaczego Serbia ma pierwszeństwo. Otóż sytuacja jest prosta i podobna tak jak w przypadku Finlandii. PZE to jedne z moich ulubionych preselekcji, robiłam na ich temat także materiały dodatkowe w tym sezonie. No i nie ukrywam także, że Serbia to jest kraj, który jest dla mnie bardzo interesujący generalnie i który z pewnych względów jest mi bliski, tak jak wszystkie kraje byłej Jugosławii. Dlatego reakcję na serbską piosenkę traktuję priorytetowo, ale nie martwcie się, wszystkie piosenki będą, wszystkie reakcje pojawią się na kanale. Następna w kolejce już normalnie będzie Litwa i potem lecimy już zgodnie z kolejnością. Jedynym wyjątkiem będzie Polska, która też pojawi się poza kolejką jakby. Druga szybka kwestia jest taka, że tutaj będę chciała się odnieść jeszcze do paru innych rzeczy związanych z PZE tegorocznym, więc ten film będzie trochę dłuższy niż standardowa reakcja. Nie przejmujcie się, jeżeli słyszycie miauczenie mojego kota, ale dobra, bez zbędnego przedłużania przypomnę Wam jeszcze tylko szybciutko o subskrypcjach, o łapkach w górę. Zajrzyjcie także na mojego Instagrama, na mojego Xa i przejdźmy już do Serbii. Serbia, tak jak praktycznie co roku od wielu lat, zorganizowała sobie preselekcję pod nazwą PZE, czyli Pesma za Eurowizję, i w tym roku Serbię będzie reprezentować zespół, i to metalowy zespół Lavina z piosenką pod tytułem Kraj Mene. Zespół ten wygrał głosowanie zarówno jury, jak i właśnie telewidzów. Ja tę piosenkę już znam, pisałam o niej także na moim Xie. Natomiast jeżeli nie czytaliście, to nie ma co teraz wchodzić tam i spoilerować sobie mojej opinii na jej temat, ale później jak najbardziej zapraszam. Zanim reakcja, to jeszcze szybciutko w kilku słowach o tym, jak Serbia radzi sobie w ostatnich latach na Eurowizji. I trzeba przyznać, że całkiem nieźle. Co prawda oczywiście zdarzają im się różne wypadki, na przykład takie jak w zeszłym roku brak finału. Natomiast co do zasady, w ostatnich latach Serbia najczęściej w finałach jest, a w finałach bywa już różnie. Często są to miejsca gdzieś tam w połowie tabeli, są też takie miejsca lepsze, na przykład 5. miejsce Konstrakty w 2022 roku. Ja osobiście bardzo często serbskie piosenki na Eurowizji lubię. No ale dobra, sprawdźmy jak będzie w tym roku. Zapraszam Was na moją reakcję na piosenkę pod tytułem Kraj Mene. Słuchajcie, na samym początku chcę bardzo Serbii podziękować za ten wybór, bo marzyłam o tym przez całe życie, żeby zobaczyć coś takiego z Serbii na Eurowizji. To gniecie mnie po prostu od początku. Wow! Ale i tak czekam na moje ulubione, czyli na Prucie się. Ale kurde, ten występ jest idealny i on jest nawet lepszy. Mam wrażenie, że
poprawiony względem półfinału PZE. Kocham to, kocham tę piosenkę. Nie zmienię zdania, sorry, ale ogólnie mam nowego winera. To mnie tak gniecie. Tyle lat marzyłam, żeby Serbia wysłała coś takiego właśnie w takim metalowym czy ciężkim rockowym klimacie na Eurowizję. I dostałam, po prostu jestem zachwycona, kochani. O, i tutaj zaczyna się naprawdę moment, w którym widać, że to jest bardzo poprawione względem półfinału. Ilość charyzmy, jaką ja widzę tutaj na tej scenie, jest taka, że mam wrażenie, że po prostu ta charyzma się w tej całej sali nie mieści. Jestem zachwycona, jestem po prostu zachwycona. Tak, prój się na mnie, kocham to! Boże, uwielbiam, jak ktoś tak pruje na mnie ryja i to jeszcze po serbsku. Chciałam też dodać, że głębia płynąca z tej piosenki to jest coś, co sprawia, że ja tutaj widzę nie tylko prucie się, ale coś, co mnie realnie porusza. Dziękuję Ci, Serbio, za ten wybór bardzo. Naprawdę, naprawdę super, świetny wybór. I ta końcówka. Słuchajcie, przede wszystkim to zacznijmy od tego, że ja chyba muszę ochłonąć na razie. Nie no, żartuję, jestem zachwycona, ale zróbmy tak, że najpierw będzie właśnie moja opinia na temat tego utworu, na temat występu, a później przejdziemy sobie do takiego podsumowania PZE, do różnych takich smaczków, dodatkowych informacji. I moja opinia właściwie cała została wypowiedziana w trakcie reakcji. Nic dodać, nic ująć. Jest to idealny wybór Serbii. Lepszego moim zdaniem nie było, bo pomimo, że na sucho ja w mojej topce PZE tegorocznego miałam na pierwszym miejscu teoretycznie piosenkę Klaber Igora, tak po występach uważam, że Lawina jest u mnie na pierwszym miejscu. I to nie znaczy, że występ Igora był zły, tylko po prostu występ zespołu Lawina był tak dobry. I ja sobie autentycznie nie żartowałam, mówiąc, że chciałam zawsze, żeby Serbia wysłała coś tak mocnego na Eurowizję, coś tak innego. Oni są w ogóle, z tego co wiem, dosyć młodzi, a w ogóle nie widać tego, że oni mają jeszcze dosyć niewielkie doświadczenie z taką wielką sceną. W sensie oni też nie są znikąd, to nie jest ich pierwsza piosenka. Natomiast no na pewno nie można powiedzieć, że oni byli bardzo, bardzo znani przed PZE, a mimo wszystko wychodzą na scenę i widać, że oni wiedzą, po co tam są, wiedzą, jak przekazać te emocje widzowi czy słuchaczowi, bo wiecie, wyjść na scenę i po prostu pokrzyczeć, to myślę, że większość by potrafiła, ale przekazać jeszcze przy tym prawdziwe, głębokie emocje, to jest coś, co wymaga pewnego talentu i oni go mają. Tutaj jest właśnie mój kotek. Ogólnie siła, jaka idzie nawet za tym tekstem, który można, wydaje mi się, interpretować na różne sposoby, to jest coś, co mi się bardzo podoba. Ja mam taką pewną swoją teorię, że ten tekst ma trochę podłoże religijne. Zresztą to nawet nie tyle jest moja teoria, oni sami w pewnym wywiadzie to powiedzieli. By the way, musieli to tłumaczyć, bo został im zarzucony satanizm. Čekajte, Karleuša je rekla da su ovi nastupi kao neki satanistički obredi. Kako to komentarišete? Nismo pratili šta je ona imala da kaže definitivno. Da, nismo. Najmanje nikakve veze sa tim. Šta više, ne, da, mislim da je onaj tekst o kome smo mi pričali, o kome je Luka pričao, ima veze sa religijom više nego sa takvim stvarima. No dobra, i przejdźmy sobie może już w tym momencie do PZE i zacznijmy od tego, jaki w ogóle był poziom PZE w tym roku. A poziom wydaje mi się, że był naprawdę fajny. Nie był może wyższy niż w ostatnich latach, ale nie był też niższy. Zresztą szczerze przyznam, PZE dla mnie ma najczęściej bardzo fajny poziom. No i jak już jesteśmy przy innych piosenkach,
no to musimy sobie powiedzieć o tym, kto był faworytem w tym roku, a faworytem, a właściwie faworytką była Zeyna i generalnie do samego końca wielu było przekonanych, że to właśnie ona wygra tę preselekcję i pojedzie na Eurowizję. A tymczasem, kochani, Zeyna skończyła na drugim miejscu, przy czym powiem Wam szczerze, że byłam bardzo zaskoczona jej wynikiem w televotingu, bo słuchajcie, ona od widzów dostała tylko 6 punktów i jak na faworytkę, no wydaje mi się, że to jest dosyć mało i wydaje mi się, że niestety główną przyczyną takiego wyniku był jej występ, który owszem miał na celu zrobić efekt wow. Zeyna zresztą zrobiła steczkowską, bo miała takie podwieszanie na linach i śpiewała właśnie na linach, tylko moim zdaniem niestety ona troszeczkę przegięła z wygibasami na tych linach, przez co no, nie brzmiała tak, jak pewnie powinna brzmieć, bo tutaj wydaje mi się, że ja nie oskarżam jej o to, że ona nie umie śpiewać, ponieważ no, jest to osoba, która umie śpiewać zdecydowanie. Tak samo jak pomysł śpiewania w pozycji leżącej w pierwszej części występu też był nietrafiony, no bo jest to taka pozycja, w której ciężko brzmieć dobrze, nawet jeżeli potrafi się śpiewać. I słuchajcie, jak już jesteśmy przy występie Zeyny, to były też pewne kontrowersje i tak naprawdę, żeby poruszyć ten temat, poprosił mnie jeden z moich stałych widzów, którego serdecznie pozdrawiam. Ja sobie ogólnie myślałam, że jeżeli Zeyna wygra, no to wiadomo, że będę musiała poruszyć te kwestie i będzie to jak najbardziej zasadne wtedy, a jeżeli nie wygra, no to będzie to takie dodatkowe przedłużenie i tak się zastanawiałam, czy wchodzić w ten temat, czy niekoniecznie, ale jako, że była taka prośba, no to dlaczego nie? Zacznijmy od tego, że tytuł piosenki Zeyny to Jugosławia i wiecie, co by nie było, były zarzuty wstępne, że to się może kojarzyć politycznie, no bo wspomnienia z lat 90. i rozpadu Jugosławii właśnie no są silnie nacechowane politycznie i w dodatku no to nie są aż tak odległe czasy, dlatego była na to zwracana uwaga. Natomiast wydaje mi się, że troszeczkę bez sensu, no bo Jugosławia w tym tytule i w ogóle w tej piosence miała być takim symbolem tego, że powinniśmy właśnie być dla siebie dobrzy, powinniśmy jednoczyć, a nie niszczyć. I to mówiła sama Zeyna, że chodziło jej właśnie o to, żebyśmy my jako rasa ludzka, jako ludzie po prostu mieli dla siebie szacunek i miłość, no bo jeżeli nie będziemy go mieć, no to skończymy właśnie tak jak Jugosławia, czyli rozpadniemy się jako społeczeństwa, jako grupy, rodziny, przyjaciele. Jakby to jest coś, co też widać w tym tekście, że to nie jest o Jugosławii, tylko ewidentnie, jeżeli przeczyta się ten tekst, posłucha się tej piosenki, to widać, że Jugosławia jest tam tylko symbolem. Były także zarzuty dotyczące tego, że na wizualkach u Zeyny w trakcie występu pojawia się wizualizacja z budynkiem Sztabu Generalnego w Belgradzie, który został zbombardowany przez NATO w 1999 roku i że to już jest w ogóle dowód na to, że przesłanie tej piosenki jest polityczne. Natomiast wydaje mi się, że tego typu zarzuty obala samo obejrzenie i przyjrzenie się tym wizualizacjom tak dokładniej, bo to jest spora nadinterpretacja. I dobra, chyba przejdziemy już teraz do oceny i wrócimy sobie do Lawiny i do Krajmenę. I powiem Wam szczerze, nie będę się tutaj pierdzielić bardzo długo z tą oceną, no bo to jest 6/6 i ja nie mam nic więcej do dodania, jakakolwiek inna ocena byłaby niestosowna, to jest tylko i wyłącznie 6/6. Jakie szanse Serbia będzie miała z tą piosenką na Eurowizji w maju? Zacznijmy w ogóle od tego, że finał będzie absolutnie na pewno, bo po pierwsze, wszystkie kraje byłej Jugosławii, które są na Eurowizji i dalej w niej uczestniczą, są w jednym półfinale, więc na pewno zastrzyk punktów one sobie rozdadzą, ale to jest jedna kwestia. Druga jest taka, że nawet gdyby Serbia tego wsparcia właśnie sąsiedzkiego nie miała, to jest to na tyle dobra i wyróżniająca się piosenka,
że wydaje mi się, że finał byłby murowany. Dla mnie Serbia to jest pewniak do awansu w tym roku. A co w finale? I muszę się Wam przyznać, że mam takie pewne przeczucie, że wynik będzie dla Serbii w tym roku fantastyczny i że Serbia na luzie zrobi albo top 10, albo nawet i top 5 i tego im życzę. I słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Dajcie znać, co Wy myślicie, czy podoba Wam się serbska piosenka w tym roku. Napiszcie mi też, czy macie podobne przeczucia co do wyniku. Z góry dziękuję Wam za wszystkie komentarze. Przypominam również o subskrypcjach, o łapkach w górę, bo podobno jak nie dacie subskrypcji i łapki w górę, to moja kicia mówiła, że Was dojedzie. Ja Wam serdecznie dziękuję za Waszą uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia, kochani!